Cześć, nazywam się Marcin Boczulak i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie rozmawiać o uszczelkach. Uszczelki. Cóż, może po prostu potrzebujesz uszczelkę do kranu, a może potrzebujesz do Twojej płyty grzewczej gazowej. Są różne uszczelki i nie zawsze jedna uszczelka do tego będzie pasować do innej rzeczy. Więc dzisiaj taki krótki odcinek o rodzajach uszczelek i to, co do czego można zastosować i co do czego przynajmniej najlepiej się sprawdza. Generalnie mamy trzy typy materiałów, z jakich możemy zrobić takie płaskie uszczelki. Ja tutaj mam taki mój mały zestawik z uszczelkami. Sobie wyciągnę przynajmniej te kilka typów, które są najbardziej popularne. I tak, z takich uszczelek płaskich, bo nie mówimy tu o ringach, tylko takich płaskich, to mamy albo aramidowo-kauczukowe, albo gumowe, albo jeszcze są fibrowe. I tutaj może na tej kamerze będzie lepiej widać. Gumowe to wiadomo. Tu jest taka mała uszczelka fibrowa. I czym w ogóle one się różnią i do czego można je stosować? Aramidowe uszczelki są w sumie najbardziej uniwersalnymi uszczelkami, przynajmniej te wykonane z takich lepszych materiałów. Na przykład ta zielona uszczelka będzie nam w zasadzie pasować do wszystkich mediów. Woda, gaz, olej, do domowych zastosowań, wszystko w zasadzie. Nie mówimy tutaj o jakichś tam nie wiadomo jakich ciśnieniach albo nie wiadomo jakich temperaturach. Nawet instalacje solarne też taka uszczelka będzie w porządku. Czym one się cechują? Po pierwsze, żeby taka uszczelka zapewniła szczelność, trzeba dosyć mocno skręcić śrubunek, bo ona po prostu przez to, że się odkształca, a w zasadzie zostaje zgniatana, to wypełnia te przestrzenie pomiędzy śrubunkami, a śrubunek to coś takiego, gdzie po prostu pomiędzy dwoma elementami musi być uszczelka, no bo te metalowe fragmenty same z siebie nie uszczelnią. Akurat tutaj by przyszła uszczelka półcalowa. O, więc uszczelka wchodzi nam pomiędzy po prostu śrubunki, albo pomiędzy różne dwa elementy. Czym jeszcze cechują się takie uszczelki aramidowe? Na pewno w porównaniu do uszczelek gumowych mają ten plus, że jeżeli byśmy je wciskali w jakieś połączenia, to ona nam raczej zostanie w całości, nie podwinie się, bo jest dosyć sztywna i twarda. Gumowa, jeżeli ją spróbujemy gdzieś na siłę wciskać, no to może nam się po prostu podwinąć albo źle umiejscowić. Trudniej na pewno gumowe spozycjonować niż aramidowe. Więc to na pewno jest na plus. No i po prostu one są dużo bardziej trwałe co do zasady. Przynajmniej te z wyższej półki, na przykład takie zielone, bo zielone akurat zazwyczaj to są uniwersalne do oleju, ale też do wszystkich innych mediów przy okazji też. Później mamy fibrowe, czyli też takie tworzywo, czy też taki materiał, który jest bardziej sztywny. Tu jest akurat taka cieniutka uszczelka, jeżeli dobrze kojarzę, to z filtra siatkowego. I fibra to jest w zasadzie taki materiał, który powstał z zgniecionej, sprasowanej celulozy. Plusem największym tych uszczelek jest to, że pod wpływem wody one pęcznieją, więc mają dobre właściwości samouszczelniające. Nawet jeżeli jej nie dokręcimy tak jak trzeba, no to z czasem ta woda tam wejdzie, ona napęcznieje i uszczelni się połączenie samo z siebie, więc zdecydowanie pod tym względem jest to bardzo korzystne. Natomiast w zasadzie można je stosować tylko do wody i do oleju. Do gazu, broń Boże, przynajmniej powinno się, ponieważ przez to, że to jest papier, on nie jest idealnie szczelny na gazy i po prostu będzie sobie nam ten gaz wychodził. Więc zdarzyło mi się widzieć filtry
wodne wsadzone zamiast gazowych i to bardzo łatwo wykryć właśnie po tym, że uszczelka jest czerwona, pomarańczowa, no czerwona, bo to jest taki czerwony kolor. No i ostatnim typem, też bardzo uniwersalnym, są uszczelki gumowe. Mają ten plus na pewno, że jeżeli je wsadzimy, wcale nie trzeba mocno dokręcać tych półśrubunków, czy tych połączeń, gdzie ich używamy. Jak na przykład zakręcam połączenia gazowe, to w zasadzie szczelność uzyskuję na takiej średnicy 3/4, dokręcając po prostu ręką. Oczywiście później dokręcam jeszcze kluczem, ale od biedy w zasadzie, żeby to było szczelne, wystarczyłoby dokręcić ręką. I na przykład takie uszczelki często mamy przy słuchawkach prysznicowych, w kranach. One są na pewno pod tym względem fajne, że nie trzeba używać dużej siły, przez co później łatwo je też odkręcić i nic raczej nam się nie zapiecze. Minusem jest to, że one z czasem mogą się odkształcić i trzeba będzie znowu jeszcze dociągnąć, żeby były szczelne. Szczególnie jeżeli ta guma jest jakiejś kiepskiej jakości. Te uszczelki można stosować zarówno do wody, jak i do gazu. Przynajmniej jeżeli jest to z normalnego materiału. Warto też spojrzeć, do czego producent zaleca, bo materiał, z której jest wykonana uszczelka gumowa, może być to kilka wariantów tak naprawdę. I nie każdy się nadaje do gazu, ale do wody na pewno wszystkie typy nam podejdą. Na co zwracać uwagę przy zakupach? W przypadku uszczelek gumowych warto, żeby to była taka guma, którą, przynajmniej tak organoleptycznie, taka, która nie jest zbyt miękka. Bo to sugeruje, że to jest jakieś bardzo tania uszczelka, która do niczego się nie nadaje poza koszem, przynajmniej w moim odczuciu. To ona ma być plastyczna oczywiście i będzie zawsze plastyczna, ale żeby to nie było tak, że po prostu lekko się ściśnie, ona już się wygina. Fajnie też jest, gdy te uszczelki są trochę grubsze. Ta ma chyba 2 mm i to na pewno ułatwia też skręcanie i zapewnienie szczelnych połączeń, kiedy to jest grubsze niż cieńsze. Oczywiście nie, że to ma być na pół centymetra, ale jednak takie milimetrowe uszczelki to będzie problem. W przypadku tych uszczelek już albo aramidowych, albo z fibrowych, fajnie, gdy te uszczelki po pierwsze do połączeń właśnie takich na śrubunki są raczej większe niż mniejsze, czyli po prostu mają większy tutaj wymiar, są po prostu szersze, bo wiadomo, średnica zewnętrzna musi być odpowiednia, żeby ta uszczelka po prostu nam zmieściła się w środku, ale żeby ta wewnętrzna średnica była mniejsza, przez to, żeby była większa powierzchnia styku. Akurat ta uszczelka według mnie jest kiepska, ale taką dostałem i od biedy wystarczy. Ona jest trochę po prostu ma za małą tą powierzchnię, ale no, nie zawsze wiadomo, co się dostaje, więc to jest dobry przykład, jakich raczej nie kupować. Lepiej, żeby ona była właśnie szersza, tak jak ta gumowa, bo to jest ta sama średnica półśrubunku. Tylko takich raczej bym nie polecał. Lepiej, żeby ona była szersza. Ona może trochę tłumić nam przepływ, ale będziemy mieli większy święty spokój, że po pierwsze nam spasuje i się dobrze tam ułoży, a po drugie, że będzie to szczelne. Więc ta gumowa zdecydowanie lepiej by tutaj pasowała, jeżeli chodzi o wielkość. Więc na to warto zwracać uwagę. No i jakość wykonania. Ta widać, że jest idealnie docięta. Nie ma tutaj żadnych zadziorów. Ani z wewnątrz, ani z zewnątrz, a ta po prostu jakoś tak chamsko została wycięta. Niestety po prostu nie zawsze człowiek wie, albo musi kilka sklepów przetestować, żeby zobaczyć, skąd te uszczelki są odpowiedniej jakości. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe informacje o uszczelkach. Także życzę Ci wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, na razie.